Czekamy na znajomych i będziemy szukali, co tutaj się dzieje. To jest jakieś jezioro, jak widzicie. O, tutaj można sobie kupić. Ja tak patrzę przez telefon, bo ja sam nie widzę, co tam jest, ale widzę na kamerze, że tam jakieś kawę sprzedają, tam ktoś ryby łowi, tu gdzieś jakieś mosty mają być, jakiś większy zbiornik. To wszystko, o, tam gościu sieci. Co ten gościu? Ale ryba się spławiła, sum. Tam gościu sobie pływa, o. Gościu sobie pływa, sobie sieci jakieś tam podnosi. A tutaj w narożniku był sum. Tutaj jakaś pani, tutaj wszędzie są ludzie, tu nie ma tak, że nie ma ludzi. Dobra, czekamy na znajomych i będziemy się odpychali, próbowali, tam sobie gościu wędkuje. Będziemy się odpychali i zobaczymy, co to jest. I kanila, i kantaves. Takie rybki tutaj możemy, pielęgnice i takie wyglądają jak nasze płotki, takie grube płocie. Sobie możecie przetłumaczyć. I tutaj w tych zbiornikach występują, szkoda, że ich oczywiście nie widać. Nie widać, a łowić tutaj nie wolno. No ale wiemy, że jakieś takie ryby tutaj występują. Tam są jakieś jadłodajnie. Takie wypoczynkowe, ten dla dzieciaczków oczywiście. Dla dzieciaczków jakieś takie zabawowe. Zobaczymy, jak będą ryby, to oczywiście wam pokażę. Taki dosyć duży obiekt. Tam jest ten most zwodzony. Nie zwodzony, co ja mówię, to jest niezwodzony most, tylko most suspension bridge, taki jak jest w Anglii, w Bristolu, widzicie? Tam będziemy przechodzili. Poczekajcie, tutaj z góry wam pokażę. O, widzicie? Tam ten most. O. Most jak w Bristolu, no nie? Taka okolica. Zobaczymy co ta okolica skrywa. Idę się napić, bo tu jest patela odpowiednia. No to mój dzisiejszy posiłek. Tak jak widzieliście, ryż z rybami. Już kot tutaj idzie, już szuka coś dobrego do wyżerki. Także zapraszam serdecznie na wyżerkę. Trochę deszcze padają, nie wiem czy mnie będzie słychać, zobaczcie. Takie rybki się łowi tutaj na wędkę. Przyprawia i smaży na głębokim oleju z przyprawami. Widzicie? O, teraz będziecie widzieli dokładnie. Takie tilapki, zjemy sobie ogon. Takie na skwareczkę spieczone, tak jak u nas wujek robił z płotkami. Przypalał je na patelni na skwareczkę i później sobie je zjadaliśmy, ochoczo sobie chrupiąc. Widzicie? Tak się ryby zagospodarowywuje. A możecie sobie zobaczyć wędkarze i wędkarki, proszę bardzo. Kobiety w Indonezji też wędkują. Nie wiem jakie ryby są w tym jeziorze. Nie wiem jakie tam widać. Tam widać gościu łowi sieciami. A widzę, że tutaj jakieś ryby się spławiają. No i tak śmieci, jak wszędzie oczywiście śmieci jest pełno, nie? A widać, że to jest zbiornik świeżo zrobiony albo świeżo wykopany. Może nie świeżo wykopany, ale widać, że coś tu się działo niedawno. Bo to jest świeża ziemia, to jest stanowisko wędkarskie karpiarzy. Proszę bardzo. Tak wygląda stanowisko dla karpiarzy w Indonezji. Most się fajnie buja. Ludzie się boją. Wędkarzy naokoło możecie sobie zobaczyć. Każdy ma swoje miejsce, każdy jaką rybę chce sobie wyciągnąć. Ta strona wydaje się bardziej czysta.
Ale zazwyczaj jest tak, że z jednej strony na przykład tam, jak widzicie, nie można wędkować. Nie można wędkować, bo to prawdopodobnie należy do kogoś albo do tego parku, nie? Że tam już nie można wędkować, ale tamta strona cała jest zawędkarzowana. Czy na jeziorku nawet mają swoją wyspę. Na jeziorku mają swoją wyspę, a widać, spławiają się ryby. Spławiają się ryby. Oczywiście tilapie są i oczywiście sumy 100%, że tutaj są te sumy, co już wcześniej Wam na filmikach kiedyś pokazywałem. Pójdziemy do jakiegoś wędkarza, o ile będzie można zejść tutaj z tego mostu. Chyba że trzeba będzie się po prostu cofnąć tym mostem. Zaraz wszystko obadamy. Widzicie tam dwóch gości na takich rowerach wodnych. Trochę daleko, nie widać. Wędkują sobie albo rozkładają siecie na tych wodnych rowerach. A ten obok, co siedzi na tej niby łódce, ma rzutkę po prostu, taką siatkę, którą się zarzuca. Wrzucę Wam w opisie, albo wrzucę Wam zdjęcie tej siatki. Po prostu to jest dozwolone. Tutaj nie musisz mieć ani karty wędkarskiej. Nie musisz mieć karty wędkarskiej. Wystarczy, że kupisz sobie wędkę, przyjedziesz na jakiś zbiornik i możesz łowić. Widzę, że zbiornik jest dosyć utrzymywany. Zobaczcie, woda nie jest zielona, nie jest zgloniała. No jest trochę mechanicznych zanieczyszczeń, ale widzę, że sprzątają tutaj, że ktoś tu jednak to sprząta. I z drugiej strony oczywiście wędkarze, ale ładnie ryby chodzą nawet. Zazwyczaj tak jest, że jak ryby chodzą, to nie biorą, nie? Też zaczyna padać, musimy się ewakuować. Tutaj zobaczcie tą tratwę. Ta tratwa z bambusów służy tutaj do pływania. Tam były pewno łabędzie, które już się potopiły, a za nimi sobie siedzą ludzie i wędkują. Wypoczywają sobie w niedzielę. Elegancko oczywiście możecie iść sobie coś kupić. Nie będziemy schodzili na dół. Jednak stwierdziliśmy, bo za mocno zaczyna padać. Musimy się po prostu odpychać. Schować się przed deszczem, bo niemiło jest. Widać, że to jest jakiś zalew zrobiony, bo tam z tyłu za nimi widać tamę, widać zaporę. Często można spotkać właśnie w Dżakarcie, obok Dżakarty takie zbiorniki, które są po prostu zrobione sztucznie. Tutaj możecie zobaczyć gościa, który łowi sieciami. Na wędce jest taka siatka i teraz gościu będzie sobie zarzucał. Zobaczcie, widzicie? On ma ułożoną siatkę taką, to jest legalne tutaj. Widzicie? Ma siatkę, to jest legalne. Poczekamy, aż zarzuci. O! I teraz zarzuca. I jak zarzuca, to ta siatka się rozkładała. Widzieliście? I ta siatka się rozkładała i teraz zostawi tą wędkę i wędka będzie sygnalizatorem do tego, że coś w siatce jest, bo wędka zacznie się ruszać po prostu. I to jest metoda dozwolona tutaj do wędkowania. Nieźle, nie? Ostatnim strzałem pani tutaj sprzedaje takie rybki. I kanapa. Lele? Ada lele, ada komir, ada mas. Pani mówi, że lele to są te lele i zetysone. Tutaj możecie zobaczyć małe sumy. Widzicie? Małe sumy. Już zwiałe, to są te lele, a te czerwone to nie wiem co to są. Wyglądają jak... A, to są małe tilapki. To są małe tilapki, to są. To takie bardzo popularne, co wam tutaj pokazuję zawsze. Je się hoduje, bo są czerwone i je się zjada, bo są dobre. Także czekajcie, bo tu powiększenie wam zrobiłem. O, także widzicie, ostatnim rzutem na taśmę jeszcze sobie zobaczyliśmy rybki. Tutaj dzieci przychodzą sobie je łowią i pani za to bierze pieniążki.
a dzieci sobie je wyławiają. Kasy. Ale zobaczcie, jakie Panie ma ładnie zrobione, że woda czysta, woda cały czas krąży. Pani ma jaką pompkę tam schowaną w tym wiaderku i cały czas elegancko woda napowietrzona. No i dzieci mogą sobie zabrać je do domu, albo mogą tutaj nakarmili, ryby nakarmili tym tempeh, jak to jest po naszemu? No wiecie, ten soja prasowana. Niezłe, nie? Biznes. No zobaczcie, jaka woda momentalnie się zrobiła po deszczu. Momentalnie, tak. Wiecie, momentalnie po deszczu. Momentalnie po deszczu zrobiła się taka woda, zobaczcie. Dlatego są niebezpieczne tutaj rzeki, bo jak zaczyna padać deszcz, to jesteście na rybach, musicie uciekać do domu. Momentalnie się o metr podnosi woda, albo nawet o więcej. Także bardzo ostrożnie.